No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się 5 mitami dotyczącymi serwisowania samochodów elektrycznych, także oglądajcie. Jeżeli nie boisz się pożaru i absolutnie nie przejmujesz się zdrowiem i życiem swoich bliskich, to właśnie tak powinieneś ładować samochód elektryczny. Natomiast gdybyś chciał to zrobić poprawnie, to skorzystaj z oferty Ampere Point w sklepie evrepair.pl. Dzisiaj omówimy 5 najpopularniejszych mitów dotyczących serwisowania samochodów elektrycznych, takich, które są najbardziej popularne wśród nowych, niedoświadczonych użytkowników samochodów elektrycznych, jak i w tak zwanym szerokim uniwersum czy uniwersum motoryzacyjnym. Pierwszy mit. Samochód elektryczny nie ma w sobie płynów eksploatacyjnych. To, co za mną widzicie, to są właśnie płyny eksploatacyjne samochodu elektrycznego. Płyn chłodniczy, w tym wypadku Glisanten G48, którego w samochodach elektrycznych czasami potrafi być nawet 20 litrów. Płyn hamulcowy, olej do przekładni, a tutaj przy okazji maszyna do wymiany płynu hamulcowego. Drugi bardzo popularny mit, który obalaliśmy już wielokrotnie, ale on wciąż pozostaje bardzo żywy w szerokim świecie internetu i w ogóle, a mianowicie taki, że baterie trakcyjne w samochodach elektrycznych wymienia się co kilka lat. Słuchajcie, baterie są zaprojektowane, szczególnie w najnowszych samochodach, na przebiegi rzędu 1 000 000 kilometrów. Nawet starsze baterie w większości wypadków dożywają niesamowitych przebiegów. Mamy tutaj przykład żywy dosłownie takiej baterii. To jest bateria z samochodu Daniela Grzyba, który jest u nas w tej chwili na lekką korektę zawieszenia i ma już ten samochód przejechane ponad 600 000 kilometrów i bateria wciąż jest zdrowa, a samochód jeździ. Także jest to absolutny mit i nieprawda. Lecimy dalej. Kolejny, trzeci mit to taki, że opony w samochodach elektrycznych zużywają się mniej niż w samochodach spalinowych. Jest to absolutna nieprawda. Akurat w samochodach elektrycznych opony zużywają się szybciej. Jest to spowodowane bardzo prostą kalkulacją, a w zasadzie fizyką, czyli samochód elektryczny jest cięższy, dysponuje większą mocą, a Wy przy okazji oczywiście też mu dajecie popalić. Dodatkowo, jeżeli samochód jest napędzany na jedną oś, to tam, gdzie mamy oś napędową, te opony zużywają się niesamowicie dużo szybciej. Także akurat w tym wypadku producenci bardzo mocno pracują nad tym, żeby zbudować specjalne mieszanki, które są dedykowane do samochodów elektrycznych, bo niestety zużycie opon akurat w tym wypadku jest większe. Czwarty, bardzo popularny mit, który przewija się przez wiele forów internetowych, to jest taki, że serwis samochodów elektrycznych jest droższy od serwisu samochodów spalinowych. Jest to absolutnie nieprawda. Fakt jest taki, że rzeczywiście zdarzają się czynności serwisowe, które są nieco droższe w samochodach elektrycznych, ale ogólny koszt serwisu, zresztą znowu odsyłam Was tutaj na kanał Daniela, bo Daniel jest użytkownikiem, nie jest siecią serwisową tak jak my i on tam robił podsumowanie serwisowe swojej Tesli Model S w przeciągu jej użytkowania i tam macie faktyczne, suche dane. Natomiast z naszej praktyki i z naszej obserwacji wynika, że serwis i przeglądy samochodów elektrycznych są zdecydowanie tańsze w ogólnym rozliczeniu w porównaniu do samochodów spalinowych, między innymi dlatego, że tych czynności serwisowych jest po prostu mniej. Chociażby nie mamy corocznych wymian oleju, chociażby nie mamy tu żadnych pasków. Nie musimy dbać o wiele rzeczy związanych z silnikiem spalinowym czy ze skrzynią przekładniową. Tutaj tych czynności jest po prostu zdecydowanie mniej. Kolejny, piąty, bardzo popularny wśród użytkowników z kolei Tesli mit, że aktualizacje oprogramowania rozwiązują wszystkie problemy. Słuchajcie, są problemy, których aktualizacje nie rozwiążą. To są problemy związane z fizycznym zużyciem komponentów, z fizycznym zużyciem zawieszenia, fizycznym zużyciem hamulców, fizycznym zużyciem klimatyzacji, innych elementów związanych z Waszym samochodem elektrycznym. Także pamiętajcie, aktualizacja oczywiście jest to świetna sprawa. Aktualizacje Tesli pomagają dbać o to, żeby Wasza bateria mogła przejeżdżać dłuższe przebiegi, żeby Wasz silnik się nie przegrzewał i oczywiście jest w stanie sterować wszystkimi programami bezpiecznościowymi. Natomiast pamiętajcie, niektóre sprawy są po prostu stricte fizyczne, są związane z tarciem, z prędkością obrotową, z momentem obrotowym, z ciężarem pojazdu i na to aktualizacja niestety nie pomoże. To nie są wszystkie mity związane z serwisowaniem samochodów elektrycznych. Tych mitów jest dużo więcej, będziemy starali się je na bieżąco obalać. A najważniejszy i największy mit, który też uderza bezpośrednio w nas, jest taki, że samochodów elektrycznych się w ogóle nie serwisuje. Ja się zastanawiam, co my tutaj robimy. Wiktoria, pokaż szanownym widzom, co tu się dzieje. I na dzisiaj to tyle. Gdybyście znali jakieś inne mity, które nam nie przyszły do głowy akurat, także śmiało piszcie w komentarzach. Jestem gotowy do dyskusji na każdy temat związany z serwisowaniem samochodów elektrycznych. A ja na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i bardzo serdecznie zapraszam Was do jeszcze mocniejszego wspierania naszego kanału i do subskrypcji, bo subskrypcje to jest to, co powoduje, że chce mi się ciężej pracować. Trzymajcie się, cześć!